Victor Crowley, tak, bo taki nosi tytuł czwarta część Toporu. Jest to fabuła, 10 lat minęło. 10 lat minęło od wydarzeń z trójki, a Victor nie żyje. Victor nadal nie żyje. Zabili go, naprawdę. Zabili go na śmierć. Nawet Bednarski na kłopoty nie pomógł. Świat poszedł do przodu. Spokojnie, świat poszedł do przodu. Ludzie o nim zapomnieli. No ale przecież trzecią część ktoś przeżył. Jedna osoba, zgadza się, Perry. No i on wydaje książkę i jak najbardziej. No mamy tutaj, jeżeli nie wiesz o co chodzi, zgadza się. Włoska firma Mamonna Casucci Szmal musi się zgadzać, więc ulega on namowom producentów telewizyjnym, no i powraca na te nasze znane, ulubione bagna. Czemu by nie? Proszę bardzo, może tak być. I tutaj jest rzeczywiście dobrze. No, Adam Green powrócił do roli reżysera, nie tylko scenarzysty, ale reżysera i to widać od razu, bo na początku mamy, mamy scenę para zakochanych w wódce, jak ona jest pięknie rozegrana, naprawdę to jest taki, no wiemy, że to jest horror slasher, to się ma dziać, ma się krew lać i to dosyć konkretnie, a tu dostajemy jajo, jest humor, po prostu te gluty i w ogóle, no to wygląda kosmicznie, naprawdę jest dosyć zabawnie i muszę przyznać, że bardzo mi się to podobało, że zresztą sam reżyser Adam Green powiedział, miałem tego filmu nie kręcić, miałem tego filmu w ogóle już nie robić, ale po rozmowie z pewnym bardzo ważnym gentlemanem, czyli George'em A. Romero, on powiedział, słuchaj stary, jak najbardziej, jak chcesz to kręć. I tak samo miałem przy okazji swoich żywych trupów, że po latach wróciłem. Wes Craven, z którym też właśnie się komunikował, również to samo powiedział. Ja w 94, 10 lat po oryginalnym Krugerze nakręciłem nowy koszmar Wesa Cravena. Zresztą tym dwóm gentlemanom jest dedykowany ten film. I Adam Green stwierdził, okej, proszę bardzo, to może być dobry pomysł, rzeczywiście może być fajny sposób na kontynuację serii. Film nakręcony, no nawet w tym momencie już jak na hollywoodzkie warunki, za grosze. Budżet to zaledwie $400,000 i nakręcono ten film w 11 dni. Więc bardzo mało pieniędzy, bardzo mało czasu. Jak już mówiłem, Victor nie żyje. Fabuła, akcja się toczy 10 lat później, ale zostaje on wskrzeszony i sposób, jaki to jest debilny sposób, zwłaszcza ciężko jest o tym mówić mi jako youtuberowi, bo właśnie na YouTubie oglądasz tę recenzję, ale to jak on jest wskrzeszony, tak się zastanawiam, ale to jest głupie. Ale to jest beznadziejne w ogóle. W roli youtubera pojawia się Tony Todd, tak, Candyman jako youtuber i potem sobie pomyślałem, ale zaraz, sekundkę, przecież Freddy został wskrzeszony, bo nasikał na niego pies. Jason został wskrzeszony, bo w jego nagrobek, że tak powiem, uderzył piorun. Więc czemu nie tutaj? No i wtedy tak naprawdę to wszystko, co się dzieje, ten jego powrót już nie wygląda aż tak bardzo tandetnie, aż tak bardzo głupio. Wygląda źle, naprawdę wygląda źle, ale jest tutaj oko puszczone, to jest specjalnie, to jest zrobione na jajo i no, te wszystkie postacie, które się pojawiają, bo tak naprawdę skoro wszyscy odłożyli łyżkę, czyli w trzeciej części, włącznie z Wiktorem, no to musimy dostać coś na nowo. Rzeczywiście musimy od początku zacząć. W roli Wiktora oczywiście po raz czwarty pojawia się Kane Hodder. Wiadomo, facet znany, bardzo znany. Chyba tak naprawdę z tego najbardziej, że był kiedyś Jasonem, ale mało osób też pewnie wie, że on również wcielał się w rolę Michaela Myersa, a także Freddy'ego Krugera. Więc tutaj rzeczywiście no, daje radę. Jeżeli chodzi o krwawość tego filmu, tak, jak najbardziej. Nadal jest dobrze, nadal jest pięknie. Również Adam Green i w czwartej części hołdował w zasadzie żadnych komputerowo generowanych efektów. No, CGI, no. Więc tylko i wyłącznie praktyczne efekty, wszelkiego to rodzaju rozerwania, urwanie głów i tak dalej. Użycie różnego rodzaju sprzętów, to wszystko jest efekt praktyczny. Dosyć konkretną ilość, domyślam się, barwnika, a przede wszystkim syropu kukurydzianego, no i lateksu, bo z czegoś te manekiny trzeba było tworzyć, musieli wykorzystać. Tylko i wyłącznie powtórzyli, CGI było użyte, gdy trzeba było usunąć linki, na których byli podwieszeni aktorki, a także jeżeli gdzieś tam w tle pojawiał się ktoś z ekipy, ewentualnie sprzęt,
jak najbardziej cyfrowo to wymazano. Oprócz tego rzeczywiście nie ma takiej możliwości. Jeżeli chodzi o fabułę, no okej, gdzieś tam wzorowano się, widać, że wzorowano się, no chociażby na tym koszmarze, nowym koszmarze Wesa Cravena, można tam powiedzmy pewną analogię wysnuć, aczkolwiek jest kilka rzeczy w fabule, które sprawiają, że tak się zastanawiam i jest, oj, ja cię kręcę. Naprawdę? Naprawdę? Bez kontekstu, bez zdradzania kontekstu, bez mówienia o co chodzi, w pewnym momencie nasi bohaterowie biorą telefon, odłączę kabel, biorą telefon i potrzebują zadzwonić na numer alarmowy. Zasięg jest, wszystko w porządku, jest zasięg, ale się okazuje, że nie można zadzwonić, ponieważ trzeba wklepać PIN. Nie wiem, to jest film, może oglądasz z Ameryki i akurat może tam są inne zasady, ale jeżeli weźmiemy jak to wygląda, no to popatrzcie, w tym momencie ja włączam telefon, tak, bez odblokowywania go i na dole tutaj jest taki napis, alarm, jest połączenie alarmowe, bez odblokowywania tego telefonu, każdego telefonu w Europie mogę zadzwonić na numer alarmowy, chyba że może na przykład Ameryka kocha Apple, kocha jabłuszko, może akurat w jabłuszkach jest inaczej. W tym filmie może używają właśnie tej marki telefonu i tak. I no, pewnie bym o tym nie mówił, bo to rzeczywiście nie jest nic wielkiego, ale jest to sprawa istotna dla przebiegu filmu, bo no, bez tego fabuła dalej by nie podążyła. Nasze postacie fajnie jest, rzeczywiście jest dobrze, są wiarygodnie. No, mamy kobitkę z telewizji, która jest wredną. No, nie jest to Opra do rany przyłóż, nie jest to nasz Kuba Wojewódzki. No, takie skrzyżowanie Tomasza Lisa i Durczoka. Zgadza się, tam jeszcze szczypta jakiegoś innego telewizyjnego gaduły, którego tam niekoniecznie lubimy i to rzeczywiście jest ona i okazuje się, że no, taka ma być. Postacie, które dostajemy są bardzo nacechowane. To znaczy, że wiemy, jeżeli mamy osobę zajmującą się na przykład makijażem, no to wiemy, że to musi być jak najbardziej, to musi być gej. Jeżeli mamy tą prezenterkę, ona musi być wredną Francą i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie klisze, no niekoniecznie, ale rzeczywiście te uwarunkowania są bardzo oczywiste i no, na kasę wszystko leci, no bo co tu dużo mówić. Mimo że budżet, jak już mówiłem wcześniej, jest niewielki, było tylko i wyłącznie $400,000, ale Adam Green sam powiedział, ja potrzebowałem ten film zrobić, nakręcić, bo rzeczywiście to był tam jakiś wewnętrzny imperatyw i to mi się wydawało, że jest potrzebne coś takiego zrobić i jak najbardziej dobrze, bo może ta fabuła kuleje w tym aspekcie z tym telefonem, a wskrzeszenie Wiktora to jest po prostu śmiech, ale to też jest w pewien sposób ukłon w stronę właśnie, no pamiętaj, to już jest film robiony dużo później, są lata 2000, więc to, co działało w latach 80., 70., teraz by nie zadziałało, ale jeżeli weźmiemy, że tak powiem, podamy to w nowy sposób, puścimy oczko, może troszeczkę to wyśmiejemy, będzie to wyglądało rzeczywiście dobrze i tak jest tym razem. Rzeczywiście zgadza się, Topór 4, Victor Crowley to jest dobre kino, to jest cały czas film, który mogę polecić. Jeżeli chcesz znać moją ocenę, sprawdź sobie na Filmwebie, tam jest wszystko napisane i jaką ocenę daję temu filmowi. W ogóle tutaj bardziej niż w poprzednich częściach Adam Green się zaangażował w ten film, bo oprócz tego oczywiście, że produkował, reżyserował, pisał scenariusz, to dodatkowo głos, czyli tam Daddy, który tam właśnie wykrzykuje, no nie, może nie wykrzykuje, ale które mówi, gdzieś tam mruczy Victor Crowley, to jest głos Kane'a Hodera, czyli wiadomo o kogo, i Adama Greena, złączone i oczywiście obniżone o kilka oktaw, żeby to brzmiało tak dosyć dziwnie, tak złowieszczo. I rzeczywiście im się to udało, bo cała ta postać Wiktora, on tak na dobrą sprawę, może to zabrzmi dziwnie, ale on jest jak dla mnie bardziej postacią tragiczną niż straszną. No wiadomo, że on tutaj zażyna ludzi na prawo, na lewo, krew się leje hektolitrami, ale mimo wszystko dużo jestem bardziej w stanie sympatyzować z nim niż na przykład z Freddym czy z Jasonem Michaelem, już nie wspominając oczywiście o lalkach z Władcy Lalek, czy tam oczywiście o Smakoszu, więc rzeczywiście ja lubię, naprawdę obejrzałem wszystkie 4 filmy bardzo szybko, bo bodajże w jeden weekend i byłem bardzo zadowolony, bo jest to dobre straszenie,
Nie, wróć, nie straszenie. Jest to dobry slasher, bo straszenia tutaj jest niewiele, co najwyżej tam kilka razy jakiś straszak, ktoś wyskoczy, ale to nie jest nagminne. Może raz, dwa razy na film. Mamy dosyć ciekawą fabułę. Postacie, jeżeli nie są przerysowane z puszczonym okiem do nas, no to są po prostu zrobione w ten sposób, że bawią nas, cieszą, a jeżeli już odkładają łyżkę, czyli no tylko im jest bardzo dobrze. Wiktor, dobry chłopak, rzeczywiście dobra osoba. Póki co to jest koniec, jeżeli chodzi o przygody Wiktora Crowley'a. Nie dostaliśmy 5. części. Domyślam się, że pewnie Adam Green ma inne pomysły, pewne inne rzeczy chce robić. Może niekoniecznie chce być tylko i wyłącznie utożsamiany z postacią Wiktora Crowley'a, a szkoda, bo rzeczywiście chętnie, jeżeli to by cały czas było utrzymane właśnie w takim sosie slasherowo-komediowym, bardzo chętnie bym zobaczył 5. część. Jeżeli kiedyś się oczywiście pojawi i jak najbardziej będzie nadprogramowo omówiona w cyklu kultowe horrory, no bo rzeczywiście tak to się dzieje przy okazji tych filmów, które powstają po latach. Patrz oczywiście na Halloween, na Krzyk. Niedługo będzie 15 czy 16 już bodajże część Władcy Lalek. Dokładnie wiesz, jak to jest. A jeżeli kochasz recenzje i chcesz ich więcej, proszę bardzo, tutaj na tej liście jest całe mnóstwo kultowych horrorów.